Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak po zakończeniu II wojny światowej Amerykanie szukali hitlerowskiej kolonii na Antarktydzie. Poznacie kulisy operacji High Jump, jaką siły amerykańskiej armii przeprowadziły w 1947 roku. Dowiecie się, jakie przyniosła ona efekty. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Była godzina 10 rano, 19 lutego 1947 roku. Dakota C-47, należąca do amerykańskich sił powietrznych, z admirałem Richardem Byrdem na pokładzie, znajdowała się w okolicach bieguna południowego, lecąc na bardzo niskiej wysokości. W pewnym momencie pomiędzy znajdującymi się w dole górami pilot samolotu i jego pasażerowie dostrzegli coś, czego się nie spodziewali. Pomiędzy dwoma pasmami górskimi, rozciągniętymi w kierunku północnym, zauważyli zieleniącą się dolinę, przez którą płynęła niewielka rzeka. Ten widok mógł wskazywać, że tam w dole istnieje jakieś życie. Urządzenia nawigacyjne samolotu zaczęły wariować. Pomimo tego pilot zniżył jeszcze bardziej maszynę, aby można było zobaczyć coś więcej. I właśnie wtedy wokół amerykańskiego samolotu pojawiły się nieznane obiekty latające. Wszystkie były w kształcie spotka i niesamowicie szybko się przemieszczały. Oznaczone były jakimiś symbolami, które przypominały nieco hitlerowską swastykę. Taki obraz tego, co wówczas zauważono, pozostawił w swoim dzienniku admirał Byrd, który był na pokładzie Dakoty C-47 wraz z kilkoma innymi amerykańskimi wojskowymi. To był najważniejszy moment w czasie amerykańskiej operacji wojskowej na Antarktydzie, oznaczonej w dokumentach kryptonimem High Jump, czyli wysoki skok. Jej finał miał miejsce w ostatnich dniach lutego 1947 roku. Przygotowania do operacji High Jump trwały przez wiele miesięcy. Tak naprawdę Stany Zjednoczone rozpoczęły je już wiosną 1946 roku. Powodem planowania operacji miały być informacje pozyskane przez amerykańskie służby wywiadowcze z wielu źródeł. Jednym z tych źródeł miały być przesłuchania załogi niemieckiego U-bota U-977, który w sierpniu 1945 roku dotarł z Europy do Argentyny i tam został internowany. Te informacje miały wskazywać na to, że hitlerowska III Rzesza utworzyła na Antarktydzie bazy wojskowe, które miały zostać usytuowane na terenie ziemi królowej Maud, którą Niemcy jeszcze przed wojną przemianowali na Nową Szwabię. Dowództwo amerykańskiej armii potraktowało te informacje niezwykle poważnie. I dlatego właśnie podjęło decyzję o zorganizowaniu misji amerykańskich sił zbrojnych w ten rejon. Jej zorganizowanie powierzono wspomnianemu admirałowi Richardowi Byrdowi, który był najbardziej doświadczonym polarnikiem w amerykańskiej armii. Byrd już w latach 20. i 30. wykonał kilka przelotów nad biegunem i najzimniejszymi strefami Ziemi. Operacja High Jump zaczęła się już w sierpniu 1946 roku, kiedy sformowano zespół uderzeniowy Task Force. Składał się on z 14 okrętów amerykańskiej marynarki wojennej, w tym między innymi lodołamaczy Barton Island i Northwind, lotniskowca USS Philippine Sea, niszczycieli Bronson i Henderson, okrętu podwodnego Senet, okrętów zaopatrzeniowych Yankee i Merrick, tankowców Canisteo i Cacapon, transportowca wodno-samolotów Pine Island oraz okrętu łącznościowego Mount Olympus. Na ich pokładach znajdowało się ponad
4000 ludzi, w tym 3500 żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej. Resztę stanowili cywilni uczestnicy zespołu oraz naukowcy. Dowódcą Task Force został admirał Richard Cruzen. Najważniejszym wyposażeniem całego zespołu były samoloty Dakota C-47, wyposażone w nowoczesne kamery, aparaty fotograficzne i magnetometry. Oficjalnie celem operacji High Jump miało być przeprowadzenie ćwiczeń i sprawdzenie sprzętu wojskowego w strefie podbiegunowej oraz zebranie wiedzy o warunkach hydrograficznych, meteorologicznych i elektromagnetycznych, jakie panują na obszarze Antarktydy. W rzeczywistości jednak Amerykanie zamierzali zbadać rejon Antarktydy, ale pod kątem obecności na niej hitlerowskich baz wojskowych. Zespół Task Force opuścił jednak bazy wojskowe w Stanach Zjednoczonych dopiero 2 grudnia 1946 roku. Po kilku tygodniach, 27 stycznia 1947 roku, dotarł do wybrzeży Nowej Szwabii, gdzie zbudowano bazę wypadową. Task Force został podzielony na 3 mniejsze zespoły, które operowały w wyznaczonych przez jego dowódcę strefach. W czasie odbywanych patroli zauważyły one kilka nieznanych jednostek podwodnych, z którymi nie zdołały jednak nawiązać kontaktu radiowego. Podczas zbliżania się do nich amerykańskich okrętów natychmiast znikały. Wysłano za nimi małe łodzie podwodne, ale te po jakimś czasie zaginęły. Gdy w jednym z rejonów Nowej Szwabii zauważono latające z wielką prędkością spotki, dowódca Task Force postanowił wysłać tam kilkudziesięcioosobowy oddział żołnierzy piechoty morskiej celem spenetrowania terenu. Ale ten oddział nigdy nie powrócił już do bazy. Amerykanie przechwycili jakiś meldunek radiowy, z którego wynikało, że w litej warstwie arktyckiego lodu znajdują się głębokie tunele. Dowództwo Task Force zaczęło podejrzewać, że mogą one być wykorzystane jako bazy hitlerowców, którzy w jego ocenie zainstalowali się tam wraz ze swoimi najbardziej zaawansowanymi technologiami wojskowymi. Czy rzeczywiście hitlerowska III Rzesza mogła tego dokonać jeszcze przed swoim ostatecznym upadkiem? Zacznijmy od tego, że już w 1938 roku III Rzesza wysłała na Antarktydę misję zwiadowczą, której celem miało być znalezienie odpowiedniego miejsca do zbudowania bazy wojskowej. Co ciekawe, w zorganizowaniu tej misji pomógł Niemcom admirał Byrd, który przyleciał wówczas z Ameryki do Hamburga. Niemiecka misja zwiadowcza miała po jakimś czasie znaleźć odpowiednie miejsce do zbudowania bazy wojskowej. Miało ono być usytuowane na obszarze ziemi królowej Maud, którą, jak już wspomniałem, Niemcy przemianowali na Nową Szwabię. Tam w latach 1942-1943, dokładnie w rejonie pasma Mulling-Hoffman, miała zostać zbudowana rękami przywiezionych na Antarktydę robotników przymusowych niemiecka baza wojskowa numer 211. Obejmowała ona sieć wydrążonych w skałach dróg, placów i dużych pomieszczeń. Znajdowały się tam również gorące źródła, które sprawiły, że po jakimś czasie wyrosła tam roślinność. Niemcy jeszcze w czasie trwania wojny mieli przywieźć tam ludzi do zasiedlenia, naturalnie odpowiednio rasowo wyselekcjonowanych. To miała być kraina dla najczystszych rasowo Niemców. W ostatnich latach wojny niemieckie uboty bardzo często zawijały do Ameryki Południowej, skąd miały przywozić do Nowej Szwabii surowce i materiały niezbędne do jej rozbudowy. Proces zasiedlania Nowej Szwabii zaczął się od bazy 211, ale na niej nie zakończył. Jeszcze przed upadkiem III Rzeszy Niemcy mieli zbudować w Nowej Szwabii kilka innych kolonii
i zasiedlić je weteranami z SS. Przed ostateczną kapitulacją III Rzeszy mieli tam też ewakuować swoje najnowsze technologie wojskowe, nad którymi pracowali od lat 30. W hitlerowskich koloniach na Nowej Szwabii miały powstać budynki mieszkalne, laboratoria, a także linie montażowe nowych rodzajów broni. Zresztą zaraz po zakończeniu działań wojennych Amerykanie mieli podejrzenia, że III Rzesza dokonała kolonizacji Antarktydy. Amerykanie nie mogli się bowiem doliczyć co najmniej 54 niemieckich ubotów, ponad 6 000 niemieckich naukowców i techników. Nie byli też w stanie wytłumaczyć ubytku co najmniej 250 000 Niemców i 40 000 robotników przymusowych. Już wtedy Amerykanie byli przekonani, że mogli oni znaleźć się w Nowej Szwabii. W kolejnych miesiącach, jakie mijały od zakończenia wojny, Amerykanie zdobywali kolejne informacje wskazujące na to, że w tym rejonie Antarktydy mogą operować hitlerowcy. I operacja High Jump miała tą hipotezę zweryfikować. W amerykańskim sztabie zdawano sobie sprawę z tego, że w jej trakcie może dojść do starcia z przeciwnikiem. I jak wiele wskazuje, do takiego starcia doszło. Po kilkunastu dniach obecności Amerykanie wycofali się z Nowej Szwabii. Mieli stracić co najmniej 100 swoich żołnierzy i 4 samoloty. Prawdopodobnie zaginionych w czasie tej operacji było znacznie więcej. Takie zresztą informacje pojawiły się w amerykańskiej prasie po powrocie do kraju zespołu Task Force. Kierownictwo operacji High Jump zostało po powrocie do Stanów Zjednoczonych poddane szczegółowym przesłuchaniom. Sam admirał Byrd zanotował w swoim dzienniku następujące zdarzenie. 11 marca 1947 roku wziąłem udział w spotkaniu w Pentagonie. Poinformowałem o swoim odkryciu. Wszystko było rejestrowane. Całość mojej relacji przekazano później prezydentowi Trumanowi. Przetrzymywano mnie 6 godzin. Byłem badany przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oraz zespół medyczny. Otrzymałem rozkaz całkowitego milczenia na temat wydarzeń z 19 lutego 1947 roku. Wyniki śledztwa w sprawie rezultatów operacji High Jump zostały oznaczone klauzulą ściśle tajne. Kilka tygodni później w aktach personalnych admirała Byrda zamieszczono dokument uznający go za psychicznie chorego i wokół całej sprawy zaległo milczenie. Ale 3 lata później Byrd miał nieoczekiwanie wyzdrowieć i wrócić do służby. W 1954 roku wziął nawet udział w kolejnej misji wojskowej na Antarktydę w ramach operacji Deep Freeze, czyli siarczysty mróz. O tej operacji również nie mamy zbyt wielu informacji. Amerykanie zamierzali w jej trakcie użyć broni jądrowej, ale nie jest pewne, czy tak się rzeczywiście stało. Operacja Deep Freeze miała zakończyć się dopiero w 1957 roku. W tym samym roku miał również umrzeć admirał Byrd. Istnieje jednak wersja, że Byrd wrócił martwy z operacji Deep Freeze. Co ciekawe, gdy jeszcze ona trwała, naukowcy z chilijskiej wyprawy badawczej, która również operowała w rejonie Antarktydy, zaobserwowali na niebie obiekty w kształcie spotka. W 1958 roku z kolei naukowcy z RPA zaobserwowali 2 wybuchy jądrowe nad powierzchnią obszaru Nowej Szwabii. Powstaje więc pytanie, czy kolonia hitlerowców na Antarktydzie przetrwała koniec II wojny światowej i 2 amerykańskie operacje wojskowe High Jump i Deep Freeze, czy też istniała także w późniejszych latach? Na te pytania nie jesteśmy dzisiaj w stanie przekonywująco odpowiedzieć.
Na te pytania od wielu lat usiłują znaleźć odpowiedź badacze rzeczy niezwykłych, ufolodzy, dziennikarze, snując różne teorie na ten temat. Niektóre z nich mówią nawet o tym, że na Antarktydzie do dzisiaj żyje 2-milionowa populacja hitlerowców, która pod powierzchnią jej lodu zbudowała najpotężniejsze militarnie państwo świata, mogące pokonać nawet Stany Zjednoczone. Te teorie nie mają jednak źródłowego potwierdzenia i są raczej owocem wyobraźni ich autorów. Tak czy inaczej, wielu historyków uważa dzisiaj operację High Jump za jedną z największych tajemnic XX wieku i zapewne długo jeszcze tak będzie. Z racji zbliżającej się kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, w następnym moim filmie opowiem Państwu historię z nim związaną, ale za to bardzo mało znaną. Przedstawię losy warszawiaków, którzy po upadku Powstania Warszawskiego ukrywali się w ruinach miasta, prowadząc życie przysłowiowego Robinsona. Dowiecie się, jak ono rzeczywiście wyglądało. Dowiecie się, co było warunkiem skutecznego przetrwania i jak się to ostatecznie zakończyło. Ten film zatytułowałem Warszawscy Robinsonowie. Warszawiacy, którzy przetrwali Powstanie Warszawskie. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.